Jakieś 3 miesiące temu Barnaba dostał zaproszenie do Szkocji, do zamku Danapeni. Wiesz, kim jest Danapenia? Udało mi się przeprowadzić z nim wywiad. Może wywiad to za dużo powiedziane. Udało mi się go pociągnąć trochę za język. Zobacz, co z tego wyszło. Nie wiem, po prostu będzie... Jakie były twoje wrażenia, jak zobaczyłeś zamek Penny? Mają rozmach, skurwysyny. Takie było moje wrażenie. Poczułem się wyjątkowo. Poczułem się jak jakaś wyjątkowa osoba już samo przez to, że byłem w takim miejscu, tak znanym miejscu, tak bardzo prestiżowym miejscu. Trochę skojarzeń z Carringtonami, tu się podjeżdża samochodem pod Wielki Pałac, na początku była brama, która najpierw musiała się otworzyć, jechaliśmy przez stary, wielki ogród, ale musieliśmy być o określonej porze, miałem kontakt do osoby, no ale poczekaj, ja to opowiadam czemu, no dobra, to jest ważne. A nie możemy wykorzystać tych urywków, które już nagrałem z tym Szymonem Darowskim i on tam... Nie. Co się wydarzyło 3 dni przed lotem? Na 3 dni przed lotem dostałem telefon od asystentki. Temat samego wywiadu dogrywałem z asystentką Dana Espeni przez kilka tygodni. Wymieniliśmy dziesiątki maili, ustalaliśmy wszystkie szczegóły. Termin wywiadu kolidował z zaplanowanymi wcześniej moimi wakacjami z przyjaciółmi. Chcieliśmy trochę ten termin poprzesuwać. Bezpośrednio z wakacji w Jordanii miałem lot do Szkocji, aby się na następny dzień dostać do zamku Dana Espeni, aby nagrać z nim ten wywiad. Będąc w tej Jordanii na 3 dni przed wywiadem dostałem telefon od Katrin, asystentki Dana Espeni, w którym Katrin poinformowała mnie: no cześć Barnaba, wiesz co, mam do ciebie taką informację. Dan kazał przekazać, że on nie może w poniedziałek się z tobą spotkać i musimy odwołać ten wywiad. I to było dla mnie bardzo zaskakujące. Wręcz nie wiem, czy nie przekląłem. Trochę chyba w stylu samego Dana Espeni. Jakby kompletnie mi się to w głowie nie mieściło. No i szczerze mówiąc, opowiadałem to już tyle razy, że już mi się nie chce tego opowiadać. Jaka była twoja pierwsza myśl? Że w chuja walą, że chyba was pojebało. W pierwszej chwili tego w ogóle nie analizowałem, o co chodzi, tylko po prostu stwierdziłem, że to tak nie może być, że to jest zbyt poważny człowiek, aby mi na 3 dni wydzwaniał i mówił: ha, dobra, tu się tygodniami przygotowywaliśmy, tutaj ileś osób musiałem zaangażować, plany wakacyjne pozmieniać, w sumie co go moje plany wakacyjne obchodzą, on tu jest gwiazdą. No ale dobra, powiedziałem, że to chyba tak się nie odbędzie, bo jakby rozkminiałem, czy to jest może żart, czy o co chodzi, że jakby, no, zasugerowała mi Katrin: no to może spróbujemy zmienić termin, ale co mi zmiana terminu pomoże? No owszem, pomoże, bo możemy to odbić w innym terminie, ale jakby no już od tygodni wszystko było ustalane, od tygodni, czy jak nie od miesięcy, ukupione bilety, hotele zarezerwowane, plany poustawiane na to wszystko. Niby nic wielkiego, ale stwierdziłem, że no chyba nie i napisz mi to na mailu, bo może ja coś źle usłyszałem. Okej, Barnaba, jeszcze pójdę z Danem, pogadam. Dzwoniła do mnie za 15 minut. Mówi: wiesz co, gadałem z Danem, jednak odbędzie się ten wywiad. Bez zmian, w poniedziałek o 12 widzimy się w Szkocji i nagrywamy wywiad. No zdębiałem, o co chodzi? Później już miałem przemyślenia na ten temat. To był sprawdzian, czy ja stwierdzę: super, wow, tylko na to czekałem, a ktoś powie, żeby jednak tego nie robić. To był sprawdzian, czy powiem, że nie, że to w ogóle nie ma opcji i musimy ten wywiad odbyć, no bo tak się umówiliśmy. Co jej powiedziałeś? No, byłem bardzo stanowczy. No nie, no w ogóle tego nie przyjąłem, że w ogóle to nie ma szans. Za dużo tu jest ustalone i dograne. Nie taka była dżentelmeńska umowa. Nie wiem, co powiedziałem. Zakląłem chyba coś, Ale poskutkowało. jak widać. Czyli zadziałałem metodyką Dana Espeni jeszcze zanim go odwiedziłem. Nie no, trochę już go znałem wcześniej. Wyleciałeś z Jordanii do Szkocji i co dalej? Wyleciałem z Jordanii do Szkocji, miałem w Jordanii wylot z samego rana w niedzielę. Znalazłem lot do Wiednia, aby jeszcze z Wiednia polecieć tego samego dnia do Szkocji. W Szkocji równolegle ze mną z Polski startował Marcin, który miał wywiad przeprowadzić. No, mój lot się opóźnił, wylądowałem w Wiedniu już po odlocie mojego kolejnego lotu. Równolegle Marcinowi zmienili lotnisko lądowania. Miał lądować w Birmingham albo chyba w Bristolu. Wylądował w Birmingham. Wszystko tak, aby
Przypadkiem nam się to nie udało. Marcin tym zarządził, opublikował w swoich social mediach informacje, gdzie jest, w jakiej sytuacji się znalazł. Okazało się, że jemu pomogła jakaś jego fanka, telniczka i przyjechała samochodem, zawiozła go na miejsce. No, ja musiałem kupić nowy bilet, odnaleźć się w tej całej sytuacji. Poleciałem do London Heathrow, tam szukałem kolejnych lotów na to, żeby jeszcze tego dnia dolecieć do Edynburga, gdzie mieliśmy zabukowany nocleg. No finalnie dotarliśmy nie tego dnia, tylko następnego rano. Spotkaliśmy się z Marcinem, pojechaliśmy do zamku i nagraliśmy zajebisty wywiad. Katrin mówiła, że Penia będzie miał tylko i wyłącznie dla was godzinę. Tak, całe spotkanie było ustawione co do minuty, czyli spotykamy się o 12. Dan z Penia zajdzie do Was tylko na 60 minut, bo mówię wcześniej, ok, to my przyjedziemy godzinę wcześniej, bo potrzebujemy godzinę, żeby się rozstawić ze sprzętem, kamery, oświetlenie, ale potem sobie dodałem, no dobra, to jeszcze dołożymy sobie pół godziny, tak na wszelki wypadek zapasu, jak i o tym mówię, ale pamiętaj, macie z Danem umówione tylko i wyłącznie 60 minut, on zajdzie do Was dokładnie o godzinie 12. Abyś nie liczył na więcej. Że nie abyś nie liczył na więcej, po prostu taki napięty grafik. No i co dalej? No, przyjechaliśmy, rozstawiliśmy sprzęt, wywiad miał trwać tą godzinę, wszedł Dan, było bardzo mroczno, w sumie nie wiedzieliśmy się jak zachować, szedł twardy gościu na baczność wyprostowany. Te wszystkie opowieści, gdzie wy jedziecie, w ogóle o czym, czy wy się chcecie dać gościowi na pożarcie, co wy macie rozum, gdzie wy jedziecie, do kogo wy jedziecie, czy wy rozumiecie. No więc to wszystko wpłynęło też na takie nasze nastawienie do tego człowieka. No bo przecież wszystkich zjada na śniadanie, nikomu nie popuszcza. Obejrzyjcie sobie cokolwiek, jakiś wywiad, jakieś wystąpienie Dana na YouTubie. Przyszedł, zmroziło nas. Stanął taki, w ogóle nie wiadomo, czy się przywitać, czy co zrobić, no ale w końcu wyciągnął rękę, jakoś to rozpłynęło się ta aura tej niedostępności, tak zwane antyłu. Zostało zaproponowane 40 minut rozmowy, finalnie wyszło, że ta rozmowa trwała ponad godzinę, godzinę 20, no czyli wydaje mi się, że rozmawiało mu się lekko i przyjemnie. Tego dnia miało wystartować o 14 to jego słynne seminarium Quantum Leap Advantage, więc się zaczęli już pojawiać ci uczestnicy tego seminarium. Katrin gdzieś tam w kuluarach zaczęła się pojawiać i pokazywać do Dana, że trzeba skończyć to nagranie. Myślę, że jakby też poczuł się fajnie w tym wszystkim i chciał się podzielić z Polakami wiedzą. Dan ma taką misję życiową, aby nauczyć mężczyzn i przywrócić wśród mężczyzn męskość. To jest jego celem życiowym. W momencie, kiedy ktoś jest konkretny, zdecydowany i wie, czego chce, myślę, że Dan to bardzo docenia i dostrzega partnera, z którym warto spędzić czas. Pierwsza taka myśl. Pierwsza myśl, elegancki człowiek, bardzo elegancko ubrany, trzyczęściowy garnitur, tu jakiś fular, nie, on fularu chyba wtedy nie miał, ale bardzo elegancko był ubrany. W twoich oczach jest liderem? Zdecydowanie wie, czego chce, wie, w którym kierunku idzie, nie ma żadnych wątpliwości. To są cechy zdeterminowanego, bardzo silnego lidera. Negocjacje odnośnie książki trudne były? Negocjacje odnośnie książki były dziwne, na swój sposób trudne. Myślę, że gdyby nie to, że miałem wiele lat doświadczenia w korporacji, gdzie korporacja miała swoją centralę gdzieś za granicą, gdzie ta centrala nie do końca rozumiała lokalne potrzeby tu w Polsce, jakby bardzo pomogło mi w tej rozmowie. To była bardzo podobna rozmowa do tego właśnie, w jaki sposób się rozmawia w korporacji z centralą, gdzie jakby trzeba tłumaczyć dlaczego, po co, wszystko jakby wyłożyć na odpowiedni sposób, sformułować, nie wywyższać się, dać im pewnego rodzaju poczucie, że to oni rządzą. Doświadczenie korporacyjne bardzo to pomogło. To były dziesiątki wyważonych, przemyślanych maili, gdzie jeszcze trzeba pamiętać, że tu się dzieją jakieś biznesy, tutaj czasami gdzieś wyjeżdżam, zajmuję się różnymi rzeczami, nie zawsze jest czas na to, żeby składnie odpowiedzieć na maila, a Dan ma jedną z głównych zasad, dotyczących zasad, którą znajdziecie też opisaną szczegółowo w jego książce, że na wszelkie maile, na wszelkie wiadomości masz odpowiedzieć dokładnie tego samego dnia, w którym je otrzymałeś. To jest jeden z kluczy do sukcesu według Dana Penny. Zatem no, dostaję te maile, te dziesiątki maili, zawsze musiałem być gotowy na odpowiedź. Często nie było to tak, że miałem na wyciągnięcie ręki jakąś odpowiedź. Nie wiem, po co ja o tym teraz gadam, gdzieś się zapędziłem. Jakby nie zawsze był na to czas, nie zawsze było miejsce, trzeba było zebrać informacje, a z tyłu głowy było to, że on oczekuje być high performance, że on się nie zadaje z ludźmi, którzy po tygodniu odpiszą na maila, bo kompletnie jakby to nie jest jego świat. Jak wygląda zamek w środku? Zamek jest cudowny, zamek wygląda jak z bajki, zamek wygląda jak sobie wyobrazicie jakiś
kurna film kostiumowy z zamku szkockiego, angielskiego, to tak dokładnie tak wyglądało. Przepych, ogrom różnych drobiazgów, zdjęcie z księżną Dianą, zdjęcie z jakimiś prezydentami, całowanie żab, czy była żaba, którą Danes Peña, konkretnie jak żeśmy zaczęli ją oglądać, pochwalił się, że dostał ją od samego Napoleona Hilla jako symbol całowania nowej żaby, czyli ciągle podejmowania ekspozycji na kolejne ryzyko, na kolejne możliwości finansowe, na kolejne możliwości biznesowe, bo mało która z tych możliwości wychodzi i dlatego musisz ich próbować bardzo dużo. I to jest mantra, podstawowa mantra Dana Peni, a te żaby mają mu o tym przypominać, o tym, że ma całować nowe żaby ciągle. Książkę chcemy wydać na przełomie września i października, aktualnie jest w procesie tłumaczenia. Tłumaczymy bardzo tradycyjnie, jest to o tyle skomplikowane, że otrzymaliśmy tylko i wyłącznie skan książki w PDF-ie, takiej pliki. Plus jeszcze dodatkowo dostaliśmy dodatkowe komentarze nagrane w audio od Dana Peña. Trzeba to razem skompilować, odczytać, przetłumaczyć. Do tego potem dołożymy korektę, postkorektę, redakcję, skład, no i finalnie sam druk. Druk bardzo wyjątkowy, bardzo tłusty wydruk książki. Dan Peña to bardzo wymagający człowiek. Tam nie ma kompromisów. W związku z tym i ta książka będzie wydaniem bezkompromisowym. Naprawdę wysokiej jakości wydanie książki, aby grało to z całością tego człowieka i było spójne z przekazem. Trochę jak Biblia biznesowa.